Cześć Wam. Kolejne sprawozdanie takie tygodniowe z budowy mojego domku rozpocznę od poddasza, gdzie nastąpiło trochę zmian. Jest już całe na różowo. Tutaj ciekawostka, no bo jeden widz zwrócił mi uwagę, że te piękne różowe płyty nie są różowe tak z przypadku. Otóż są one różowe, ponieważ charakteryzuje je ognioodporność, z czego tak do końca nie zdawałem sobie sprawy. To znaczy nie zdawałem sobie sprawy, że ten kolor różowy jest związany właśnie z tym, że płyta jest odporna w jakimś tam stopniu na ogień. Ostatnio jak pokazywałem Wam to miejsce pod oknem, były tu bebechy. Teraz jest już ładnie to wszystko ułożone, częściowo zaszpachelkowane, no ale jeszcze wymaga poprawek. Ja przynajmniej widzę, z czego to się składa przed pomalowaniem w przyszłości. Nie tak przecież znowu dalekiej. Tutaj w tym rogu również pewne zmiany zaszły. Jak widać, docinki są już wszędzie porobione. Tutaj również. Także przewody są ładnie umiejscowione, schowane, a tutaj jeszcze skrzyneczka, która już jest ładnie zamknięta na kluczyk. Jednak głównym zadaniem w tym tygodniu jest rozmieszczenie na posadzce ogrzewania podłogowego. Już tutaj przyjechały materiały. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia, więc właściwie nie wiem, co to są za materiały. Tutaj w 100% będę musiał zaufać fachowcom, którzy zapewne zrobią to profesjonalnie. Tutaj jeszcze przewody. No i w kolejnym ujęciu już Wam pokażę, jak się za to zabrali. No bo to jednak ciężka robota, te wszystkie kabelki tak fajnie porozmieszczać, żeby to miało ręce i nogi. Rura wielowarstwowa. Tak się to fachowo nazywa, żebyście mnie potem znów nie łapali za słówka. Tutaj jeszcze rzut oka na ścianę, z której troszkę wilgoć wyszła. No ale miejmy nadzieję, że za chwilkę ta wilgoć gdzieś sobie czmychnie. Jeden dzień zajął fachowcom rozmieszczenie tych wszystkich podkładów pod te rurki wielowarstwowe. Jak widzicie, rurki już tutaj czekają, a część już została rozmieszczona. Przejdę tutaj kawałek. No i zobaczcie, pod oknem jest już rozłożony labirynt. No i dla mnie to jest czarna magia. Nie wiem, jak fachowcy się w tym potrafią połapać. Ja bym nie potrafił. Podobnie jak w przypadku rozmieszczenia zbrojenia w płycie fundamentowej. Te dwie rzeczy przerastają moje możliwości ogarnięcia tego wszystkiego. O, a tutaj jeszcze jedna centrala, której również nie ogarniam, ale przynajmniej sobie zrobię jej zdjęcie, tak aby być świadomym, że ta lewa strona odpowiada za część tam pod oknem. Kolejny dzień prac związanych z układaniem ogrzewania podłogowego. Kurczę, nie wiem, czy mogę tutaj wchodzić, ale fachowcy
wchodzili w butach. Ja może nie będę deptał tych rurek, tylko będę się poruszał tutaj po tej macie. Chyba nie powinno się nic stać, nikt mnie nie okrzyczy. Zobaczcie, labiryntów coraz więcej. One wszystkie gdzieś tam prowadzą do tej centrali. No i chyba gotowe. Za niedługo fachowcy ułożą tutaj posadzkę. No i będzie gotowe. Nie wiem, czy słyszycie, ale na zewnątrz również trwa pewnego rodzaju praca, o której powiem Wam na koniec filmu. Zobaczmy jeszcze tutaj te wszystkie rozgałęzienia. A tutaj jeszcze ścieżka do łazienki, która również jest wyposażona już w te wszystkie przewody. Masakra. Taki labirynt przewodów. Trzeba mieć łeb, żeby to wszystko odpowiednio ułożyć. Co prawda są tutaj na tej macie takie prowadnice, ale i tak jest to dla mnie skomplikowane. A tak jeszcze praca fachowców wygląda z zewnątrz. No i tym sposobem mogę przejść do kolejnego tematu, który odbył się w tym tygodniu. Zobaczcie, mam już baranka na ścianach zewnętrznych. Baranek, czyli elewacja. Zobaczcie, wszystko jest już wykonane na ścianie zachodniej. No i w tej chwili robiona jest również ściana północna, do której za chwilkę przejdę, ale zobaczmy, jak ten baranek prezentuje się z bliska. Muszę tutaj tylko zejść na dół. O, i teraz będzie to lepiej widoczne. Elewacja jest w kolorze takim jasno-szarym, ale fachowcy mówią, że ona jeszcze ściemnieje, co chyba nie bardzo mi się podoba. Tak to wygląda z nieco dalszej perspektywy. No jest pewien kontrast między dachem a stolarką okienną. Damianowi podam. Damian. Nie chciałem zbytnio fachowców tak nagrywać przy pracy, więc teraz podejdę już do tej elewacji. Jak widać, rusztowania już nie ma, jest ono tutaj poskładane. No a tutaj z bliska można również przyjrzeć się elewacji baranek. Całkiem taka przyjemna. Nie będę dotykać, no bo to jest jeszcze nie wyschnięte. Trzymajcie się. Cześć!